Kod na grę otrzymałem od Play Polska i nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Wszystkie opinie padające w tej recenzji należą wyłącznie do mnie. Recenzja dzisiejszej gry to dla mnie osobiście taki powrót do czasów, gdy ogrywałem tytuły nie wiedząc o nich zupełnie nic. Dlaczego? Nigdy o bohaterze tej recenzji nie słyszałem. Nie widziałem ani jednej zapowiedzi, ani jednej wzmianki. Taka trochę gra widmo, która okazała się wyjątkowo dobra, a ja sam grałem w nią, można rzec, wręcz dziewiczo, odkrywając wszystkie karty bez nachalnych materiałów promocyjnych. Szkoda, że dziś tak rzadko to się udaje. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Banishers Ghosts of New Eden w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Banishers Ghosts of New Eden zostało stworzone przez studio Don't Not. Jeśli nazwa studia wam nic nie mówi, to chyba najbardziej są znani z Life is Strange i średnio udanego Vampira, ale ja zapamiętałem studio ze świetnego Remember Me, o którym mało w sumie kto słyszał, a nie słusznie. Banishers to zdecydowanie najbardziej ambitna gra studia, miejscami zbyt ambitna, bo choć twórcy mieli świetne pomysły i posklejali to w bardzo dobrą grę, nie znaczy to, że nie ma ona wad. Ale po kolei. Akcja dzieje się w 1695 roku. Tytułowymi Banishersami jest para kochanków Antea Duarte oraz Red McReff. Kim jest Banisher? To połączenie egzorcysty i detektywa. Pomagają niespokojnym duchom odnaleźć spokój i dokończyć niedokończone sprawy na ziemi. Para zostaje wezwana do Nowego Edenu, który zmaga się z wyjątkowo potężną istotą. W trakcie walki Antea ginie i powraca jako duch. Od teraz wspólnie ruszą w niezwykłą podróż, której celem będzie nie tylko pokonanie zła, ale i wyzwolenie lub wskrzeszenie Antei, więc stawka jest wysoka. Jednak zanim to nastąpi, przed nimi wiele trudnych wyborów. Historia to mocarny punkt gry. Wyjściem jest historia miłosna, ale spokojnie, to nie ckliwy melodramat. Już na początku pojawia się ciekawe pytanie, czy pozwolimy Antei odejść w spokoju, czy będziemy próbować ją wskrzesić. Pytanie to zadane na początku jest dość dziwne, nie znamy jeszcze na tyle bohaterów, nie wiemy, czy na pewno tego chcemy. Czegokolwiek jednak byśmy nie wybrali, w trakcie gry pojawią się wątpliwości, czy wybraliśmy dobrze. Jednakże wskrzeszenie Antei będzie miało wysoką cenę. Trzeba będzie zabić ludzi, aby uzyskać z nich energię życiową, a nie zawsze decyzja, czy pozbawić kogoś życia będzie łatwa, bo Don't Not zadbało o to, aby każda mini historia każdego napotkanego nawiedzonego człowieka miała drugie dno. Nic nie jest czarne albo białe i wybory będą wyjątkowo ciężkie. Twórcy oparli grę na sprawdzonych rozwiązaniach. Myślę, że błyskawicznie jesteście w stanie je wskazać. To głównie Wiedźmin 3 połączony z God of War i delikatnie z Plague Tale. Nie znaczy to, że Don't Not zerżnął pomysły, zrobił je na swój sposób i raczej nie spodziewajmy się rozgrywki w stylu Kratosa czy Geralta. Banishers to gra action RPG z otwartym światem i elementami Metroidvanii. Jednakże po otwartym świecie poruszamy się po wytyczonych ścieżkach, podobnie jak w God of War, a nie swobodnie jak w Wiedźminie. Mapa jest przeogromna, wypełniona różnorakimi zadaniami. Część ze ścieżek jest zamknięta i otworzy się dopiero, gdy uzyskamy odpowiednie moce lub umiejętności. Podczas rozgrywki sterujemy jednym bohaterem, ale możemy go w każdym momencie zmienić. Red należy do świata realnego, a Antea do duchowego. Jednakże nie spodziewajmy się, że świat duchowy stanowi wykręcone odbicie świata realnego, jak w Soul Riverze. Raczej zmiana jest kosmetyczna. Niemniej zamiana bohaterów jest ważna, bo i Red i Antea posiadają umiejętności, więc przełączenie się na drugiego bohatera podczas naszej podróży będzie nieodzowne. Główny trzon historii jest oparty o rozwiązywanie problemów mieszkańców mocno niegościnnych terenów Nowej Anglii. Są to i zadania główne, jak i zadania poboczne. Każde z nich jest pewnego rodzaju mini-fabułą. Poznajemy człowieka, którego nęka duch. Oznacza to, że duch jest w jakiś sposób z nim związany i ma jakieś niewyjaśnione sprawy. Następnie przechodzimy do śledztwa, zbierając dowody, czytając zebrane listy, składając całą historię do kupy. Potem następuje konfrontacja, jednakże wybór nigdy nie jest oczywisty, choć może się tak z początku wydawać. Na przykład kowal, który zabił poprzedniego kowala i poślubił jego żonę i teraz duch zmarłego kowala go nawiedza i nie pozwala spokojnie żyć. Wybór wydaje się oczywisty, kto jest dobry, a kto zły, ale w miarę śledztwa
śledztwa wychodzą nowe fakty, że tamten był przemocowcem, że bił żonę i tak dalej. Historia zaczyna wypełniać luki i gdy poznamy wszystkie fakty, nic nie jest takie oczywiste jak było wcześniej. Ale konfrontacja nie składa się tylko z 2 wyborów, ale z 3. Czy ducha zmarłego Kowala przegonimy, czy zapewnimy mu wieczny spokój, czy może pozbawimy życia mordercę? Nasz wybór wpływa na przyszłość Antii. Im więcej duchów przegonimy lub damy im ukojenie, przyczyni się to do jej wyzwolenia. Jeśli jednak pozbawimy życia człowieka, zyskamy esencję życiową, która będzie przydatna do przywrócenia dziewczyny do życia. Dlatego wybory są trudne, bo nie są jednowymiarowe. Warto zagłębiać się w tę historię, bo twórcy stanęli na głowie, aby nigdy nic nie było proste, a same historie mają ciekawe wątki i gdy poznamy wszystkie, decyzja co dalej będzie dość trudna. Bardzo ważnym elementem gry jest walka. Red używa miecza, Antia wali z pięści, jednak podczas walki tylko jedna postać może wykonywać ciosy, aczkolwiek w dowolnym momencie możemy zmienić się na drugą i tworzyć nawet łączone kombosy. Walka oparta jest o cios lekki, mocny blok i unik. Znacie to doskonale z wielu innych gier. Dobre parowanie otworzy przeciwnika na dodatkowe razy, uskok uchroni przed ciosami, których nie można zablokować i tak dalej. Z czasem Red dostanie też muszkiet. To ważna i potężna broń dystansowa. Ładuje się powoli, ale strzały potrafią zadać spore obrażenia, a przy niektórych przeciwnikach, do których lepiej się nie zbliżać, będzie wybawieniem. Antia działa podobnie, ale wraz z rozwojem fabuły uzyska nowe możliwości ataku, jak spowolnienie wroga siecią, czy kula energii, która obszarowo odepchnie przeciwników. Choć Dontnod starało się, aby wraz z progresem dochodziły nowe elementy walki, zazwyczaj polega to i tak na maszowaniu jednego przycisku, uskoku i kolejnym maszowaniu jednego przycisku. Niestety walka w pewnym momencie zaczyna nużyć i denerwować, bo niemal każda wygląda dokładnie tak samo, a gdy opracujemy już schemat działania na każdego przeciwnika, to staje się do bólu schematyczna i przewidywalna. Chciałbym powiedzieć, że w pewnym momencie pojedynki nabierają rumieńców, ale tak nie jest. Jeśli poziom przeciwnika jest grubo wyższy niż nasz, to przypomina walenie pięściami w ścianę. Gdy przeciwnik jest na naszym lub lekko wyższym poziomie, działamy schematycznie. W mojej opinii mocno przekokszono też muszkiet, z którego pokonywałem większość bossów. Nie wiem, czy zamysł był taki, aby ten był bronią wspomagającą, bo u mnie dość szybko stał się wręcz bronią podstawową, pozwalającą czesać wrogów z bezpiecznej odległości. Naprzeciw nam stają przeciwnicy. Mamy ich kilka rodzajów. Najprostsze to niematerialne zjawy. W zasadzie nie ma znaczenia, kim walczysz, obie postacie pokonują duchy, choć wydaje się, że Antia lepiej radzi sobie z przeciwnikami realnymi, a Red z duchowymi. Niemniej, zjawa może posiąść ciało, na przykład jakiegoś leżącego umarlaka. Wtedy staje się przeciwnikiem realnym. Tych też jest kilka rodzajów. Są tacy, co strzelają, wielkie golemy, wilki, czy zwyklaki machające pordzewiałym mieczem. Ciekawym aspektem jest to, że przejęte ciała po pokonaniu ich cielesnej powłoki wypuszczają zjawę, którą także trzeba potem pokonać. Oprócz zadań głównych mamy sporo zadań pobocznych. Te oparte są na przykład na wyzwaniach typu pokonaj wszystkich przeciwników plus jakiś dostajemy dodatkowy modyfikator. Na przykład obrażenia są zadawane tylko z muszkietu, czy potęga ciosów kumuluje się z każdym kolejnym, a resetuje przy trafieniu przez przeciwnika. Znajdziemy też wrogów elitarnych, czyli mocniejsze wersje standardowych wymiataczy. Co ciekawe, aby podejść do niektórych wyzwań, musimy najpierw wykonać odpowiedni rytuał przywołania, a te potrzebują odpowiednich surowców. Do nich za chwilę wrócę. Znajdziemy też misje typu przynieś, wynieś, pozamiataj, nie należące do głównej fabuły. To zadanka typu idź na drugi koniec mapy i przynieś koper, albo coś takiego. Znajdziemy też elementy znajdźkowe typu nawiedzone skrzynie, które do otworzenia wymagają rytuału, a do tego potrzebujemy odnalezione specjalne 3 figurki. Mapa też jest usiana ogniskami, które pełnią rolę miejsca, gdzie możemy ulepszyć sprzęt, odzyskać zdrowie, jak i skorzystać z szybkiej podróży. Jak wspomniałem, mapa jest tak zrealizowana, aby nie było wszystko dostępne od początku. Zyskując nowe moce, otworzymy nowe tereny z nowymi wyzwaniami i znajdźkami. Jednakże trzeba sobie powiedzieć jedno, mapa jest ogromna i potrafi przytłoczyć. Każda ścieżka dzieli się na kolejne 3 albo i 4 ścieżki, a te także dzielą się na kolejne i kolejne. Można spędzić masę czasu błąkając się po okolicach i odkrywając nowe miejscówki. Ma to trochę uroku, ale mam tutaj pewną uwagę. W mojej opinii gra jest za duża względem tego, co oferuje. Choć miejscówki posiadają czasami ciekawe widoczki, męczy ich powtarzalność, choć
Choć oczywiście deweloper starał się urozmaicić biomy, bo są i bagna, i tereny górskie, to jednak no cóż, nie robi to takiego wrażenia jak lokacje chociażby w God of War. Twórcy postawili na realizm i niestety wiele miejsc wygląda do siebie bardzo podobnie. Hasanie po mapie pozwoli nam odkryć też wiele ciekawych miejscówek, a to jakieś wraki statków na plaży, a to jakieś zapadłe chałupy. Nierzadko każda z tych lokacji jest taką mini łamigłówką. Czasami coś tam trzeba odstrzelić czy zniszczyć, aby odblokować przejście dalej, ale spokojnie, nie przemęczymy naszych zwojów mózgowych. Szkoda, że twórcy nie pokusili się o bogatszy environment storytelling, bo lokacje aż się o to proszą. Nie znaczy, że go nie ma. Jest, ale zazwyczaj jedynie w postaci notatek. W późniejszej części gry mamy też coś takiego, co nazywa się otchłań. Trochę przypomina to szybką podróż w God of War. Tutaj przeciwnicy są mocniejsi i odnawia im się energia. Na końcu każdej otchłani czeka nas boss, który w sumie zawsze jest taki sam. Jeśli uda nam się otchłań daną ukończyć, dostaniemy jakiś ekstra przedmiot i nasze statystyki ulegną polepszeniu. Ogólnie otchłań była dobrym pomysłem, ale ponownie razi jej powtarzalność. Na przykład końcowy boss, który jest taki sam i zawsze się go tak samo pokonuje. Owszem, pojawiają się też tutaj jakieś modyfikatory potyczek, ale marna to pociecha. Z otchłanią jest też ten problem, że aby dojść do bossa, trzeba przejść do bólu liniową lokację. I może za pierwszym razem jest to w miarę fajne, ale tak za 8 no to już nudzi i wzmaga poczucie traconego czasu. Gra ma mocno rozwinięty aspekt zbieractwa, jeśli chodzi o surowce. Będziemy ich zbierać ogromne ilości, a osoby z kompulsywnym syndromem zbieracza będą miały ciężką przeprawę. Wiem, bo sam nią jestem. Będą więc grzyby, kamienie, zioła, torby, skrzyneczki, skrzynki, skrzynie i skrzyniory. Jest tego masa, naprawdę masa. Surowce w zasadzie służą albo do wykonania odpowiedniego rytuału, albo do ulepszenia elementów naszego oręża. Ale Dontnod bardzo sprytnie podeszło do kwestii surowców, tak abyśmy za szybko nie ulepszyli oręża do najwyższych poziomów już w pierwszym rozdziale. A przy tym ma to sens. Pewne rośliny, minerały znajdziemy w innych lokacjach, które odblokujemy wraz z progresem fabuły. Oznacza to, że nie ulepszysz dalej na przykład miecza, bo surowiec do tego potrzebny w danym biomie nie występuje. Prosto i sensownie. Podczas wycieczek znajdziemy też nowe elementy naszego oręża, jednak gra nie zasypuje nas nowymi przedmiotami. Raczej nowy miecz, pierścień czy kapota jest tutaj rzadkością. W miarę postępów rozwijamy nasze postacie, każdą osobno. Za rozwiązane sprawy duchów dostaniemy punkt esencji, a za expa w walce punkt doświadczenia. Te możemy użyć w jednym wspólnym drzewku, jednakże nie ma tutaj możliwości odblokowania wszystkich umiejętności, ale musimy wybrać, na przykład w jednej odnodze jedną umiejętność dla Reda i jedną dla Antii. Jednakże podczas przebywania przy ognisku możemy sobie zmienić przypisane umiejętności w obrębie danej odnogi. Pomysł ciekawy i pozwala dostosować rozgrywkę do własnych potrzeb. Perki przygotowano całkiem sensownie, niektóre polepszają jedną umiejętność, ale pogarszają drugą i zazwyczaj działa to naprzemiennie na bohaterów. Są też umiejętności pasywne, na przykład zwiększenie ilości eliksirów leczących. Niemniej, każdy nowy punkt umiejętności dość precyzyjnie dobierałem, rozważając jego wady i zalety, co jest miłą odmianą od gier, gdzie w pewnym momencie pakowałem na pałę w cokolwiek, byle było. Miejscami niestety wychodzi mniejszy budżet Banisherów niż typowego blockbustera, twarze postaci NPC-ów są mizerne, żeńskie wręcz zdają się być oparte na 3-4 modelach głowy i to trochę razi. Jednak najważniejszym problemem gry, i ponownie jeszcze raz do tego wrócę, jest jej wielkość. Rozumiem ambicje twórców, ale grę ukończyłem w 28 godzin, a było to jedynie 30% całej gry. Szybka matematyka pokazuje, że gra jest naprawdę ogromna, ale ten ogrom nie idzie w parze ze zróżnicowaniem. Nie może iść. Miejscami trochę przypominało mi to granie w Valhalla. Jasne, ciekawi mnie, co jest za ukrytym przejściem, jednak dość szybko dochodzimy do wniosku, że raczej nic tam ciekawego nie ma. Od kolejna skrzyneczka i trochę surowców, czasami nowy oręż. Czy pozostałe 70% gry kryje jakieś niespodzianki? Nie sądzę. Patrząc po mapie, to po prostu odhaczanie kolejnych znaczników. Mocno by poprawiło końcowy odbiór gry, gdyby ta kończyła się po 25 godzinach, bo tak następuje przesyt i przytłoczenie tym wszystkim, co poutykali na każdym kroku twórcy, choć
szanuję za próbę. Dontnod też z premedytacją wiele z zadań pobocznych bezsensownie wydłużał. Wygnanie jakiegoś ducha wymaga zebrania dowodów, a te są oddalone kawał drogi od nas. Owszem, są ogniska, ale do nich też trzeba czasem dojść. Niektóre, jak misje ze wspomnianym Koprem, próbują wymusić na nas odwiedzanie wcześniejszych lokacji i zatrzymać nas tam na dłużej, bo Koper poukrywano w krzakach tak, abyś biegał bezsensownie i próbował go odnaleźć. W mojej opinii rozwlekanie tego wszystkiego nie ma sensu i tak jest dużo do roboty, ba, aż za dużo. A tutaj dochodzi jeszcze do tego żmudne bieganie po mapie. Dodam, że samo poruszanie po mapie nie jest płynne, bo trzeba a to czasami przejść przez szczelinę, a to wdrapać się na skałę albo wejść po linie, co ponownie wydłuża całą wędrówkę. Pod koniec gry, gdy widziałem, że jakaś skrzynka była na skarpie, na którą trzeba było się wdrapać, no to po prostu już rezygnowałem, bo mi się nie chciało. Jeśli chodzi o oprawę, jest ok. Nie jest to oprawa wybitna, o której będziemy wspominać po latach, ale spełnia swoje zadanie. Lokacje potrafią czasami zaskoczyć jakimś unikalnym elementem, ale raczej ani razu nie przystanąłem, aby je podziwiać. Ładnie wypadły cutscenki liczone w czasie rzeczywistym, są dobrze zagrane i przygotowane. Gra działa w 60 klatkach na sekundę, choć zdarzy się Banishersom chrupnąć tu i tam, ale ogólnie to nic wielkiego i wartego uwagi. Pochwalić muszę oryginalny dubbing, jest bardzo wysokiej jakości i czuć emocje w słowach bohaterów. Świetnie też dobrano głosy dla głównych postaci. Również spolszczenie jest wysokiej jakości. W grze znajdziemy sporo notatek i łatwiej nam będzie zrozumieć intencje i duchów, i osób nawiedzonych, a co za tym idzie, lepiej zrozumiemy sens kolejnego zadania. Pochwalić muszę muzykę. Rzadko to robię, więc zapewne zakładacie, że będzie dobra w opór. Otóż muzyka to głównie delikatny, ledwie słyszalny ambient, ale w połączeniu z leśnymi, sielskimi widoczkami potrafi nieść ze sobą nutkę mistycyzmu, tajemnicy i niepewności. Ciężko mi wyartykułować, o co mi dokładnie chodzi, więc rzucę tylko tytuł filmu, który momentalnie mi się nawinął podczas grania w Banishers. Jest to Piknik pod wiszącą skałą Petera Weira. Kto widział ten film, ten od razu zrozumie, jaki klimat gra próbuje nam narzucić i świetnie jej się to udaje. Banishers Ghosts of New Eden to niezwykła niespodzianka. Naprawdę cieszę się, że mnie ta gra nie ominęła. To bardzo dobrze przygotowany tytuł z ciekawą historią, rozwiązaniami często inspirowanymi innymi grami, ale Banishers dorzuca sporo od siebie. Dlatego choć prosto przykleić grze plakietkę Action RPG, jest tutaj trochę więcej. Historia, wybory, decyzje są naprawdę dobrze przygotowane, ale trzeba grze się oddać, pozwiedzać, przesiąknąć klimatem i przede wszystkim nie odpuszczać kolejnych przypadków nawiedzeń, bo za każdym z nich kryje się niezwykle ciekawie przygotowana historia. Główną wadą Banishers jest jej powtarzalność. Choć system Metroidvanii trochę stara się to niwelować, ale o ile sprawdza się to w miarę w eksploracji, no to w walce już tak średnio. Tak czy tak, Banishers Ghosts of New Eden to jedna z najciekawszych gier tego roku. W zalewie sequeli, remasterów i remake'ów Dontnod pokazało, że można stworzyć zupełnie nowe IP, które broni się swoimi założeniami. Dlatego gorąco zachęcam do zagrania, bo jak dla mnie naprawdę warto. Polecam. Jeśli film się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film zaproponowany przez serwis YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.